Enduro 3 zadebiutował razem z nowymi Fenixami w wersji 8. Zegarek o nieposzlakowanej opinii prawdziwego długodystansowca. Już od jego pierwszej odsłony w 2021 roku mocarna bateria była jego najbardziej charakterystyczną cechą. I tak zostało do dzisiaj. Zobaczcie z nami, czym różni się od nowych Fenixów, dlaczego jest tańszy i jak zmienił się w porównaniu do swojego poprzednika, wersji drugiej. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Enduro zawsze było blisko Fenixa. Podobny wygląd, zbliżone funkcje i rozmiar. Odróżniała go zawsze mocniejsza bateria. Tak też jest w najnowszej odsłonie. Zobaczcie stylistykę Enduro 3 w porównaniu do nowego Fenixa. Z przodu podobnie. Latarka ta sama, czujnik tętna ten sam, ekran MIP również ten sam. Gdzie więc różnice? Jest mniejsza waga. Jest inny spód, bardziej plastikowy, bez tylnej pokrywy tytanowej. Jest też nieco mniej funkcji, bo nie ma głośnika i mikrofonu i nie ma funkcji nurkowych, ale za to ma większy pierścień solarny. Nie jest on już tak widoczny jak w poprzednim Enduro, jest czarny, a nie lekko czerwony. Dostępny w jednym rozmiarze 51 mm, co przy mnogości wariantów nowych Fenixów jest miłą odmianą i upraszcza podejmowanie decyzji zakupowej. Bo albo mi pasuje i biorę, albo nie. I co może być bardzo istotne przy podejmowaniu tej decyzji, to cena. Enduro 3 jest sporo tańszy od Fenixa 8. Tak jak w filmie o Fenixie 8 pokazywaliśmy, jak jego ceny wzrosły, tak w przypadku Enduro 3, co zaskakujące, cena spadła w porównaniu do Enduro 2, które wcześniej było wyceniane wyżej niż Fenix 7X. W dniu premiery Enduro 2 w połowie 2022 roku kosztował 5299 zł. Enduro 3 kosztuje 3869 zł. Tak duży spadek cen sugeruje, że Garmin definiuje linię Enduro na nowo. Czy będzie to udane posunięcie? Zobaczymy. Może skusić część zwolenników ekranów MIP, którzy nie potrzebują głośnika czy funkcji nurkowych, a chcieliby mieć nowe funkcje czy nową soczewkę solarną za sporo mniejszą cenę. A tych nowych funkcji jest trochę. Wystarczy wspomnieć o nowych możliwościach nawigacyjnych, które umożliwiają dynamiczne przeliczanie trasy, czy zaawansowanych funkcjach treningu siłowego, gdzie mamy do dyspozycji 4-6 tygodniowe plany dostosowane pod kątem specyfiki naszej ulubionej dyscypliny. Jest też nowa funkcja Garmin Share, umożliwiająca bezpośrednią komunikację z innymi urządzeniami Garmina. Dorzucić do tego można jeszcze zmienione menu. Tych zmian jest jeszcze sporo, ale skupimy się na nich przy teście szczegółowym. Jeśli nie chcesz go przegapić, zasubskrybuj nasz kanał. Co jeszcze warto o Enduro powiedzieć? Bateria, bateria, bateria. To na papierze robi ogromne wrażenie. Jest jeszcze lepiej niż w nowych Fenixach, czy w poprzednim Enduro i chyba lepiej niż gdziekolwiek indziej. Oczywiście przetestujemy to i sprawdzimy, ale póki co brzmi to naprawdę imponująco. Charakterystycznym elementem Enduro jest też nylonowy pasek. Lekki i wygodniejszy. Osobiście jestem jego wielkim fanem, od ponad 2 lat używam w Fenixie 7X i trudno już chyba byłoby mi powrócić do innego. Więc tak, Enduro 3 zaprezentował się godnie. Na pewno jest jakiś. Ma być mocarny i długodystansowy i na taki się zapowiada. Nam osobiście trochę ten plastikowy spód nie odpowiada, ale przez to jest lżejszy. Pozostałe parametry i funkcje prezentują się zacnie. No i cena. Cena może zadecydować o sukcesie sprzedażowym tego modelu. Czy tak będzie faktycznie? Zobaczymy.